Witam bardzo serdecznie. To już 108 odcinek Audycji bez celibatu, audycji, w której rozmawiamy zawsze o tym, co trudne, ważne i ciekawe. Generalnie rozmawiamy o wyzwaniach, które stawia przed nami kultura i staramy się na wszystko patrzeć z perspektywy chrześcijańskiej. Dodam tylko, że nasz podcast funkcjonuje tylko dzięki finansowemu i moralnemu wsparciu naszych słuchaczy, tak naprawdę, więc jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chciałbyś nas wesprzeć, to bardzo, bardzo do tego zachęcamy. Wszystkie informacje można znaleźć w opisie tego odcinka. Dzisiaj w studiu mamy bardzo ciekawego gościa, dr Joanna Raczek, a ja nazywam się Robert Miksa. Cześć, Asiu. Cześć. Znamy się od wielu lat, więc będę się do ciebie zwracał tak jak zwykle. No, ty też jesteś doktor, Robert Mix. No tak, jestem doktor, chociaż nie chwalę się tym. A mnie pochwaliłeś. No, zwykle na uczelni używamy tytułów, tutaj nie, ale ty jesteś gościem, więc musiałem. Tak, Asia jest matematykiem i zaczniemy od kilku słówek przedstawienia ciebie. Więc zapytam cię tak bardzo ogólnie, czy matematyka zawsze była twoją miłością? Przypuszczam, że tak. O, Ale myślę, że na początku nie byłam świadoma tego, że bardzo lubię matematykę. Dopiero kiedy studiowałam matematykę, kiedy już stałam się matematykiem, to zaczęłam analizować pewne rzeczy ze swojego dzieciństwa i faktycznie stwierdziłam, że ta matematyka zawsze mnie pociągała. Na przykład, kiedy była geografia w szkole, najbardziej podobały mi się wyznaczanie długości i szerokości matematycznej, geograficznej, czyli liczby, albo wykresy temperatury. Czyli też wszystko, co matematyka. da się na osi gdzieś tam narysować, policzyć. Albo tabele statystyczne, to Albo też, tabele. to było też super A był jakiś ciekawe. taki moment, kiedy odkryłaś, tak, chcę być matematykiem? Chyba nie. Nawet kiedy wybierałam kierunek Stopniowo studiów, wyszło, tak? wiedziałam, że będzie to coś ścisłego, ale nie byłam do końca przekonana, że to ma być matematyka. Trochę odstręczało mnie, że matematyka czasami, przynajmniej ta teoretyczna, właśnie jest zbyt teoretyczna, ale na szczęście wtedy nie ma szczęścia, ale szczęśliwych przypadków, tak myślę, ale kiedy kończyłam szkołę średnią, na Politechnice Gdańskiej został otwarty kierunek matematyka stosowana i wiedziałam, że to jest coś dla mnie. O, coś praktycznego. Tak? Coś dla mnie, matematyka i stosowana. No dobra, a powiedz, jak bycie matematykiem przekłada się na twoje osobiste życie albo rodzinne? Są jest Trudne jakiś wpływ? pytanie. Na pewno jest wpływ. Wszystko przeliczacie, zanim podejmujecie jakąkolwiek decyzję? Przypuszczam, no niestety to tak. Często długo podejmuję decyzje, to jest prawda. A, okej. Moje dzieci też tak miały. Mama, pobaw się ze mną. No to jak wyciągałam jakąś książkę z I matematyki. liczymy. Oj. I robiliśmy jakieś takie różne rzeczy z matematyki. Tak, Okay. A jak to dzieci odziedziczyły tak, tak, tak. chęć tak, liczenia, tak, czy miłość tak. do liczb? Tak, tak, Okej. tak. Ciekawe. Chociaż nie, no, Piotrek akurat syn nie będzie matematykiem, chce być taki bardziej, chce być inżynierem. Ale okej. matematyka No to jednak też jest podstawa. Tam. Potrzebna jest, jasne. Mój syn jest typem takiego umysłu ścisłego, jego żona też. I oni po prostu zawsze, jak mają jakąś decyzję podjąć, to wszystko jest przeliczone na wszystkie możliwe sposoby, wybrana zawsze najlepsza opcja i wszystko musi się zgadzać. Więc to tak mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że wszyscy naukowcy tak właśnie mają potem. Nie? Ale powiedz mi, bo tak, kiedy mówimy o matematyce, to mówimy o nauce. Nie? Nauka, szczególnie w kontekście nauk ścisłych, wymaga racjonalnego myślenia, ale jesteś jednocześnie osobą wierzącą. Czy bycie naukowcem i bycie osobą wierzącą to są dwa odrębne światy? Czy te światy się przenikają? Czy to pomaga, czy przeszkadza? Zdecydowanie pomaga. Jeżeli wiesz, że Bóg jest i wiesz, że to On dał reguły, które rządzą tym światem, to On dał... Właśnie trudno powiedzieć, czy my odkrywamy tą matematykę, którą Bóg dał, czy ten świat jest zapisany językiem matematycznym. Różni ludzie w różny sposób to wyrażają i w różny sposób opisują, ale widać, że ta matematyka działa na świecie. No właśnie, że te reguły działają matematycznie. Ale matematykę my wymyśliliśmy, czy ona istniała zanim wpadliśmy na to, na że to jest... pytanie to ja nie potrafię odpowiedzieć. To jest coś, co zaprząta głowy ludzi od wielu stuleci. Bo jak myślę sobie o matematyce, o prawach, którymi rządzi się matematyka, no to pytanie jest takie, czy to my sformułowaliśmy te prawa, czy one istniały niezależnie od nas?
To jest bardzo ciekawe pytanie i z jednej strony jest tak, że odkrycia matematyczne inspirowane są jakimiś potrzebami wynikającymi z badania świata przez fizyków na przykład. Przez badanie ruchu planet wokół Słońca. Dzięki temu to było inspiracją dla Isaaca Newtona, żeby sformułować rachunek różniczkowo-całkowy na przykład. Ale z drugiej strony jest wiele takich rzeczy, które powstały w matematyce, na przykład liczby zespolone, zostały wymyślone w XVI wieku i nie były na początku w ogóle traktowane poważnie przez matematyków, bo one były tylko dlatego wymyślone, żeby móc rozwiązywać równania, których normalnie rozwiązać nie potrafimy. Na przykład x² dodać 8 równa się 0. Jak jakąś liczbę podniesiemy do kwadratu, dodamy 8, to 0 nam nie wyjdzie. A matematycy jednak chcieli móc umieć rozwiązywać takie równania i dlatego wprowadzili coś takiego jak jednostka urojona i liczby zespolone. I one dopiero znalazły zastosowanie w XIX wieku. Czyli oni wymyślają jakiś teoretyczny sposób postrzegania świata, który potem się przekłada na Może nie rzeczywistość? tyle postrzegania świata, to bardziej była jakoś taka, nie wiem, narzędzie matematyczne. Mieli nadzieję, że to im pomoże rozwiązywać równania wyższych rzędów. Tylko dlatego matematycy tym się zajęli. Natomiast w obecnych czasach bez tych liczb zespolonych nie byłoby czegoś takiego jak elektronika. Aha. Nie No byłoby. właśnie, bo zdaje się, że są takie rzeczy nawet jak pierwiastek liczby ujemnej. To tak? właśnie jest tak. To się właśnie używa w liczbach zespolonych. Pierwiastek z -1 to jest właśnie ta jednostka urojona. No właśnie, i co było pierwsze, jajko czy kura? To znaczy pierwsza była matematyka, czy pierwsza była fizyka? To jest bardzo ciekawe pytanie. I można tylko powiedzieć, analizując historię, w jakiej kolejności ludzie to odkrywali. Jeżeli chodzi o liczby zespolone, najpierw ludzie odkryli liczby zespolone jako narzędzia i opisali je, a dopiero potem się okazało, że to ma szerokie zastosowanie w elektronice na przykład. Między innymi w elektronice. Bo ostatecznie to, co mnie interesuje, to czy możliwa jest zupełnie inna matematyka i zupełnie inny opis świata. Możliwe. Możemy, bo matematyka z jednej strony jest czysto teoretyczna i na przykład w Ale starożytności... to nie jest tak, że rzeczywistość narzuca nam pewne ograniczenia? I tak i nie. Matematyk, jeżeli jest teoretykiem, teoretycznie może przyjąć sobie takie przesłanki, takie założenia, jakie sobie tylko życzy. Na przykład w starożytności był taki matematyk słynny Euklides, który napisał takie dzieło, elementy kilkutomowe i on podszedł do matematyki w ten sposób, że najpierw sformułował kilka takich podstawowych faktów, które powinno się przyjąć w geometrii za pewnik. Że to jest w pewien sposób, trzeba w nie uwierzyć, aczkolwiek one są bardzo intuicyjne i proste. To są tak zwane aksjomaty. To są tak? tak zwane aksjomaty. I jeden z tych aksjomatów był taki, że jeżeli mamy jakąś prostą i narysujemy sobie punkt, który nie leży na tej prostej, to przez ten punkt możemy przeprowadzić dokładnie jedną prostą, która jest równoległa do tej prostej, którą już mamy wcześniej narysowaną. Tak, pamiętam, w szkole była. I matematycy przez wieki zastanawiali się, a co by było, gdyby to wyrzucić, gdyby nie było tego aksjomatu. Na przykład, jeżeli mamy prostą i punkt, to można przeprowadzić nieskończoną ilość, albo ileś tam prostych, równoległych, przechodzących przez ten punkt, różnych. Albo co by było, gdyby w ogóle nie można było przeprowadzić żadnej prostej, równoległej, dodanej przez ten punkt. I w ten sposób powstała geometria nieeuklidesowa, która znalazła zastosowanie dopiero w XX wieku przy badaniu właśnie czasoprzestrzeni i teorii Einsteina. Ale to brzmi strasznie tajemniczo. To znaczy, chodzi mi o to, że wygląda na to, że te podstawowe założenia, które przyjmujemy i one się sprawdzają, w pewnym momencie okazują się niewystarczające. To znaczy ta rzeczywistość jakby wymusza na nas odkrywania zupełnie nieintuicyjnych pojęć, dzięki którym dopiero zaczynamy trochę lepiej rozumieć rzeczywistość i fizykę. Aksjomatów jest bardzo mało ogólnie rzecz biorąc. Cała reszta matematyki, język matematyki to jest język twierdzeń,
lematów, stwierdzeń, czyli takich stwierdzeń, zdań, które potem się udowadnia na moc tego, co już wiemy do tej pory, że są prawdziwe. I potem takie stwierdzenie już jakby wchodzi do katalogu tych stwierdzeń, które są prawdziwe i można z kolei dalej w tworzeniu kolejnych stwierdzeń korzystać. I tak jest tworzona cała matematyka. Ale chodzi mi tylko o to, że pewne pojęcia, które się pojawiają na pewnym etapie rozwoju matematyki, są zupełnie nieintuicyjne. No przykładowo ten pierwiastek z liczby ujemnej, ale on jest potrzebny. Jeżeli chcemy dalej rozwijać naukę, Tak. to jest potrzebne. Tak. I chodzi mi o to, że mam wrażenie, że dla wielu ludzi rzeczywiście, kiedy myślą o życiu, to wszystko wydaje się proste. Tylko Wszystko się jest wydaje. intuicyjne, a Ale- potem ale- nagle się okazuje, że jest jakaś rzeczywistość, o której w ogóle nie myśleliśmy. Tak jak bakterie. Ludzie nie byli świadomi tego, że istnieją bakterie. No tak, już teraz potrafimy to sobie wyobrazić nawet, ale w matematyce dalej są rzeczy, których nie potrafimy sobie wyobrazić. Oj, myślę, że matematycy potrafią. No, ja 4 wymiarów przestrzeni nie potrafię sobie wyobrazić. Jest taki kawał, jak matematyk sobie wyobraża przestrzeń, no może być 4-wymiarową. No, Po prostu wyobraża sobie przestrzeń n-wymiarową, a potem sobie bierze, że n równa się 4. I ma przestrzeń 4-wymiarową. bardzo pomocny dowcip, tak. Okej. Zadaję pytanie w kontekście pytania o wiarę, ponieważ mam wrażenie, że niektórzy patrząc na życie, jakby sprowadzają rzeczywistość tylko do tego, co materialne i namacalne i wydaje im się, że takie postrzeganie świata wspiera nauka. Natomiast teraz, kiedy rozmawiamy o tym, to zaczynam sobie uświadamiać, że nauka też pokazuje nam inną rzeczywistość, która nie jest intuicyjna, a nawet nie jest namacalna. Nawet jest trudna do wyobrażenia sobie, tak jak ten Pierwiastek z 4 minus wymiar, 1. czy pierwiastek z minus 1. tak. Nie? Ale jak udowodnić, że istnieje 1? Że istnieje 2? Jak udowodnić, że istnieje 0? Okej, i to są te aksjomaty. Tak, między innymi tak. Jeden z aksjomatów jest taki, że 0 jest liczbą naturalną i że to 0 istnieje. Kolejny aksjomat, że każda liczba naturalna, na przykład 0, ma swój następnik, Okej, ale to który chcesz jest liczbą powiedzieć, że my naturalną. przez wiarę przyjmujemy te założenia? Aksjomaty przyjmuje się, no tak, jakby Czyli przez wiarę. naukowcy są ludźmi wierzącymi. No oczywiście, że tak. Tak, bo aksjomaty są Wow. przyjmowane bez dowodu. Tak. To jest coś, co jest bez dowodu przyjmowane. Tak samo jak istnienie Boga. Tak samo jak istnienie Boga. I żeby do Boga przyjść, trzeba uwierzyć, że On istnieje. Bez wiary nie przyjdzie się do Boga. No to ciekawe. Jeżeli przyjmiemy istnienie Boga jako pewien aksjomat, to oczywiście z mojej perspektywy ja dzisiaj powiem, że wtedy zaczyna mi się układać rzeczywistość. Znaczy, zaczynam rozumieć, zaczynam nabierać to sensu. W momencie, kiedy usunę ten aksjomat, to wtedy mam całe mnóstwo znaków zapytania i nie klei mi się to wszystko. To samo, jeżeli odrzucimy aksjomat, że istnieje 0 i że istnieją ogólnie liczby naturalne 0, 1, 2, 3, 4, to wszystko się sypie. Na jakiej podstawie jesteś inżynierem? Na jakiej podstawie projektujesz domy? Na jakiej podstawie pieczesz ciasto, gdzie tam są jakieś proporcje, wagi i tak dalej? Na jakiej podstawie korzystasz z komputera i z internetu, skoro tam są same liczby? Wszystko się sypie. No właśnie, no właśnie. Nie wiesz, ile masz lat, nie wiesz, jaka dzisiaj jest data, pora roku. Ciężko wtedy sobie wyobrazić. I jak przyjmiesz te aksjomaty matematyczne, to wszystko zaczyna się układać, tak jak mówiłeś, tak jak w przypadku Tak. Boga. Tak. I widzisz, że to wszystko działa i widzisz, że te aksjomaty miały sens, a nawet właśnie jeżeli zrobisz takie coś głupiego, że wyrzucisz ten jeden aksjomat Euklidesa, zastąpisz go innym, to się okazuje, że to też może być dobre narzędzie do opisu czegoś, ale bez aksjomatów się nie da. Nie da się. No, Nie ciekawe. ma matematyki bez aksjomatów. Ciekawe. Ja myślę sobie, że to nawet jest tak, że istnieje pewna rzeczywistość. Pamiętam, jak pojawiło się pojęcie czarnych dziur, że to było coś nieobserwowalnego, no bo jakby natura czarnej dziury sprawia, że jej nie widać i nie ma możliwości zobaczenia, ponieważ ona pochłania nawet światło, więc tam nic się nie odbije z tego. Albo na przykład odkrycie Plutona. No Tak, właśnie. on był odkryty matematycznie. Nikt go nie widział. Nikt go nie widział.
To może teraz skąd już nie wiemy, wiem. że jest? Na podstawie tego, że gdyby go nie było, to Neptun poruszałby się inaczej jednak. No właśnie. Więc wywnioskowano na podstawie obliczeń, że tam coś musi być. Tak samo w medycynie też zostały odkryte akwaporyny na podstawie tego w ludzkim organizmie, takie coś, co przepuszcza tylko cząsteczki wody i nic więcej. Zostało odkryte, bo inaczej ten model zaproponowany przez matematyków równań różniczkowych nie odpowiadałby tym danym rzeczywistym otrzymanym od lekarzy, którzy zajmują się dializą. Potem te akwaporyny zostały odkryte w sposób formalny przez ludzi zajmujących się medycyną i ci ludzie otrzymali Nagrodę Nobla, ale Ciekawe. faktycznie najpierw to matematycy Zobacz, to bo odkryli. można było iść w zaparte i powiedzieć sobie, może łatwiej to będzie z tym Neptunem sobie wyobrazić, powiedzieć w taki sposób, no jaki Neptun? Jaka planeta? Przecież widziałeś? Nic Pluton, nie widać. Pluton, Nie ma. Pluton, Przepraszam. tak. Pluton. Widziałeś? Nie widziałeś. Nikt nie widział. Więc nie może być to, że tam ci coś nie wychodzi, znaczy pomyliłeś się. Nie? Ale jednak się okazuje, że coś, czego nie widać, przy dokładnej analizie okazuje się, że jedno być. sensowne Musi założenie być. jest takie, że musi być. Musi nie? być, tak. Mhm. Ja w swoim życiu jakby nie miałam nigdy problemów z tym, żeby uwierzyć, że Bóg jest, bo wychowywałam się wśród ludzi, miałam styczność z ludźmi, którzy wierzyli w Boga i byli ludźmi nowonarodzonymi. I to były czasy lata 80., szary, smutny świat, Tak. zimna wojna. A to byli ludzie, którzy mieli w sercu pokój i mieli w sercu prawdziwą radość. I dla mnie to był inny świat. Ja nie miałam nigdy problemów z tym, że Boga nie ma, bo ja widziałam jako dziecko ludzi, którzy wierzyli w Boga i widziałam działanie tego żywego Boga w ich życiu. Widziałam, że ich życie jest inne, że oni są innymi ludźmi niż ten cały szary, smutny świat Ciekawe. I komunizmu. przyjmując te dane, analizując, właściwie naturalnie nasuwa się wniosek, Tak. że coś istnieje więcej niż rzeczywistość materialna w ich życiu. Tak, Nie? tak. Widziałam, że Bóg działa, że Bóg jest i nie miałam nigdy, absolutnie nigdy żadnych wątpliwości, że Bóg jest. Aczkolwiek to jest za mało, żeby żyć z Bogiem i być blisko Boga. Ciekawe, teraz mi się przypomina zdanie, które Pan Jezus wypowiada do swoich uczniów, już kiedy odchodzi z tego świata, to są ostatnie dni właściwie jego życia, mówi do nich coś takiego: po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie mieli miłość wzajemną. Nie? I pomyślałem sobie tak, po czym dzisiaj ludzie mogą poznać, że Bóg istnieje, że my jesteśmy uczniami Jezusa, który uważa się za Syna Bożego, który ma boską naturę. Po czym oni mogą to poznać? I nagle mnie oliśniło, że to nie po tym, że my chodzimy do kościoła, nie po tym, że mamy krzyżyk na ścianie albo na szyi, nie po tym, że, nie wiem, mówimy jakimś specjalnym akcentem albo w jakimś języku czytamy książkę, czyli Nowy Testament, którego Polacy w większości nie rozumieją, ale po wzajemnej miłości, nie? I teraz jak opowiadałeś o swoich rodzicach, czy jeszcze innych ludziach, których spotkałaś, to pomyślałem sobie, że to chyba właśnie tak działa, że jakby zaobserwowałeś taki jakby niezdefiniowany, nie taki ruch tej planety, jaki powinien być, wniosek z To czego... byli inni ludzie, tak. Tak, że tam musi coś jeszcze być. To byli ludzie prawdziwie szczęśliwi. No właśnie, W tym szarym komunizmie. to ciekawe. Dobra, to Uwielbiałam z nimi przebywać jako tak, dziecko. to przejdźmy do tematu, który no właśnie w matematyce się pojawia, chociaż nie od początku. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nieskończoności, przynajmniej trochę. I to jest takie pojęcie, które wydaje się, że jest dość proste. Znamy je nawet czasem i mówimy zawsze, nigdy, i to chyba tak gdzieś są takie elementy, gdzie my tam intuicyjnie, że coś z tą nieskończonością mamy wspólnego. Ale żeby zilustrować problem, zadam Ci pytanie. Pierwsze będzie bardzo łatwe, jak dla Ciebie. Drugie będzie troszkę trudniejsze, jak dla nas. Pierwsze pytanie jest takie: jeżeli mamy 50 kubeczków i do każdego kubeczka włożymy 20 cukierków, to ile w tych kubeczkach w sumie będziemy mieli cukierków? 5 razy 2, 10, plus jeszcze 2 zera, no to 1000. Tak, 1000. Ale teraz zgadza się.
A teraz mamy tych kubeczków nieskończoną ilość i do każdego z tych do każdego z kubeczków wrzucamy 20 cukierków. Ile wtedy mamy cukierków? No nieskończoną ilość. A kubeczków? Też nieskończoną ilość. Ciekawe jest to, że kubaczków mamy tyle samo, co cukierków. No właśnie. Jak to możliwe? Poproszę o wytłumaczenie, pani profesor. Nie wiem jak teraz, ale kiedy ja byłam jeszcze w przedszkolu, to robiliśmy takie zadania. Pamiętam, że były takie zadania, że trzeba było łączyć ze sobą spodki i filiżanki, spodeczki do filiżanek i filiżanki. One były narysowane na kartce papieru bez liczenia. Bez liczenia to bardzo łatwo liniami się łączyło w pary ten kubeczek z talerzykiem, kubeczek z talerzykiem, kubeczek z talerzykiem. Jak wszystko się połączyło w pary, no to wiadomo, że było tyle samo. Jak jeden kubeczek został, to wiadomo było, że jest więcej kubeczków i tak dalej. I tak samo matematycy robią, jeżeli chodzi o zbiory nieskończone, również łączą je w pary i jeżeli da się połączyć w pary te zbiory, dwa zbiory ze sobą i wiadomo, że jeden ma nieskończoną ilość elementów, to drugi też musi mieć nieskończoną ilość elementów i jest ich dokładnie tyle samo, ciągle ta sama nieskończoność. Ogólnie Czy to znaczy, że mamy różne rodzaje albo ilościowo nieskończoności się różnią między sobą? Mamy nieskończoną ilość różnego rodzaju nieskończoności. O, to jeszcze Na przykład, jeżeli weźmiemy liczby rzeczywiste pomiędzy 0 a 1, tam są wszystkie ułamki, 1 druga, 1 trzecia, pierwiastek z 2 podzielić na 2, wszystko 0, coś tam, coś tam, coś tam, to wszystko jest pomiędzy 0 a 1. To okazuje się, że tych liczb rzeczywistych pomiędzy 0 a 1 jest więcej, jest nieskończona ilość, ale i tak jest ich więcej. Ta nieskończoność co do jakości jest większa niż nieskończoność reprezentowana przez ilość liczb naturalnych. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak do nieskończoności. Tych liczb jest mniej. Czyli tak na osi, jakby to sobie narysować, to mamy no właśnie 0, 1, 2, 3 Tak. i licząc te wszystkie liczby naturalne. Tak. Ich jest nieskończona to ich jest ilość. mniej niż tych liczb, które mieszczą się pomiędzy 1 i 0? Tak, ale rzeczywistych. Rzeczywistych, czyli razem wszystkie ułamki. 1 druga, 1 trzecia, 1 piąta. Rzeczywiste liczby to są, one składają się z jakich liczb? To są chyba... Wymierne plus niewymierne, ale nie wiem, czy pamiętasz, co to jest? No właśnie. Wszystkie liczby, które mają 0, przecinek i potem coś tam. Wszystko inaczej się kończą kiedyś, tak jak na przykład 1/5 to jest 0,2. Słucham? Tak, a pi się nie kończy. No pi się nie kończy, tak. Okay. Pi co prawda ma trójkę z przodu, ale gdyby podzielić przez 4, to będzie pi czwartych, to tam już wpada do przedziału 0,1. Nie kończy się, tak. Pi to jest bardzo ciekawa liczba i ogólnie wszystkie liczby niewymierne, bo one po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym mają, no właśnie, ten taki w cudzysłowie chaotyczny ciąg cyfr, który ciągnie się do nieskończoności. Nic się tam nie powtarza, nie ma tam żadnej reguły, żadnej prawidłowości. To nie jest tak jak 1/3, że to jest 0,3333333 i tak do nieskończoności, tylko to tak. I to się nazywa liczba... Niewymierna. Niewymierna. Jeżeli ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne, No właśnie, nieokresowe. Moja intuicja jest taka, że kiedy mówimy o liczbach niewymiernych, to myślę sobie, no skoro one są niewymierne, to lepiej ich nie używać, bo w matematyce to tylko bałagan sporo. A wiesz, że jest ich więcej niż liczb wymiernych? No to jeszcze gorzej. Tak, liczb niewymiernych jest nieskończona ilość, ale ta nieskończoność reprezentowana przez ilość liczb niewymiernych jest większa niż nieskończoność reprezentowana przez ilość liczb wymiernych, których też jest nieskończona ilość. Super. A zbiorów nieskończoności jest nieskończona ilość. Nieskończona ilość różnych rodzajów nieskończoności. Tutaj mówimy o 2 rodzajach nieskończoności. Jedna nieskończoność to właśnie nieskończoność, która mówi, ile jest liczb naturalnych 0, 1, 2, 3, 4. Matematycy oznaczają ilość elementów w zbiorze liczb naturalnych 1, 0, 1, 2, 3, 4. Literą hebrajską alef z indeksem 0. Kolejna jakby liczba, tych liczb na odcinku 0,1 oznaczają inną literką przez C, to jest kontinuum, bo to jest inny rodzaj nieskończoności, większy rodzaj nieskończoności. I tych rodzajów nieskończoności jest nieskończona ilość.
Super. Trzeba można jeszcze bardziej nieskończone zbiory budować, No dobra, budować, i, budować. bo to jest jedna z takich tajemnic, która mnie zawsze zadziwia, kiedy myślę o matematyce, że mamy rzeczy, które trudno sobie wyobrazić, ale rozumiem, że one mają swoje znaczenie w matematyce, są potrzebne. Są potrzebne. Już od starożytności jakby pojmowano nieskończoność na dwa sposoby. Już Arystoteles tak zdefiniował, że jest coś takiego jak nieskończoność potencjalna i to jest taka nieskończoność, która polega na tym, że możemy liczyć 0, 1, 2, 3, 4 i tak w nieskończoność. I matematycy raczej uważali, że takie coś istnieje, ale jest też coś takiego jak nieskończoność aktualna, czyli zbiór, który ma nieskończoną ilość elementów i generalnie z tym matematycy mieli problem. Uważali, że to raczej nie istnieje, ponieważ uważano, że część nie może być równa całości. Część musi być mniejsza niż całość. Część auta, intuicyjnie. koło od auta jest Tak. mniejsze niż auto, nie? Tak. No, to takie są intuicje. A jeżeli weźmiemy zbiory nieskończone, na przykład, jeżeli weźmiemy te liczby naturalne 0, 1, 2, 3, 4, jeżeli zabierzemy 5 elementów z tego zbioru, to dalej mamy nieskończoną ilość elementów. Nic nam nie ubyło. Gdybym miała nieskończoną ilość cukierków, ponumerowane 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, dałabym ci połowę, wszystkie, które są ponumerowane liczbami parzystymi 0, 2, 4, 6, 8, to okazałoby się, że nic mi nie ubyło. Mam ciągle tyle samo cukierków. Ja też mam tyle samo, co Tak, ty. tyle samo co ja, tak. No to mi się zaczyna podobać. Myślisz, że Pan Bóg ma tyle cukierków? No, albo więcej nawet. Więcej, No, okej. no I właśnie. może czy dać ci pan- połowę. No właśnie, i dalej nic mu nie ubędzie. Dalej nic mu nie ubędzie. A ty możesz innym dawać. No właśnie, czy to jest taki jeden z tych elementów, który pomaga nam nie rozumieć, ale myśleć o Bogu? Mnie tak. Myślę, że mnie tak. Że Bóg jest właśnie taki nieskończony, nieskończenie dobry. Jego łaska trwa na wieki. Bogaty w swoje miłosierdzie, w miłość. Także to jest coś, co się... Jezus o sobie mówił, że jest źródłem wody żywej. Źródło to jest właśnie coś takiego, co się nie wyczerpuje. Więc to też tak nawiązuje do tej nieskończoności, że Bóg może ci dać. Jest chyba taka kolenda, w której są takie słowa, ma granice nieskończone. Taki Prawda? oksymoron, tak. Tak, no. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. A, no właśnie. Tak, matematycy uważali, że właśnie ta nieskończoność aktualna to w zasadzie jest zarezerwowana tylko dla Boga. Dopiero właśnie potem w XIX wieku Kantor i w XX zaczęli się bardziej nad tym zastanawiać. Kantor bardzo sprytnie użył tego absurdu, że jeżeli chodzi o zbiory nieskończone, część nie jest mniejsza od całości, jako definicję zbioru nieskończonego. Czyli jeżeli część ma tyle samo elementów co całość, to znaczy, że ten zbiór jest nieskończony. Aha. Okay. No bardzo sprytnie, bo to był problem dla ludzi już od starożytności. Tam był też taki problem, że ścigali się Achilles, szybkonogi Achilles i żółw. Może kojarzysz? Aha, tak. Tak. I że Achilles nigdy nie dogoni żółwia, ponieważ jest założenie takie, że żółw biegnie 2 razy wolniej niż Achilles, więc jest wyścig. Achilles czeka, żółw będzie w połowie wyścigu, bo on i tak wie, że go dogoni do mety i rozpoczyna swój wyścig dopiero, kiedy żółw jest w połowie. Tak. No i tylko, że jest taki problem, w cudzysłowie, że jeżeli w czasie, kiedy Achilles dobiegnie do połowy długości wyścigu, to żółw przejdzie 1/4 długości, czyli będzie przed Achillesem. Jak Achilles przebiegnie tą 1/4 długości wyścigu, to żółw przejdzie w tym czasie 1/8 i nadal będzie przed Achillesem. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakim cudem Achilles może wygrać z żółwiem? Znaczy żółw z Achillesem. Achilles żółwiem, bo to jest szybkonogi Achilles. Achilles żółwiem, Achilles biega szybciej. No, czyli może wygrać. No, w rzeczywistości wygrywa, ale jeżeli się No właśnie. przeprowadza takie rozumowanie, to wydaje nie. się, że nie może. No właśnie. Pytanie, które mi teraz przychodzi do głowy, to jest takie, jeżeli z tą nieskończonością są takie problemy, a matematycy, no dzisiaj trudno sobie wyobrazić matematykę bez komputera. Więc w jaki sposób to pojęcie nieskończoności, no właśnie, czy komputer radzi sobie z nieskończonością? No nie radzi ogólnie sobie. Trzeba się dosyć tam napracować, żeby on jakoś sobie poradził, ale
Ogólnie to komputer to jest coś, co ma skończoną ilość bitów, więc on no, nie potrafi wyobrazić sobie rozwinięcia, znaczy my też nie potrafimy. Są rekordy, ludzie pobijają rekordy, żeby powiedzieć jak najwięcej cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Komputer też jest jakiś taki ograniczony, więc też No właśnie, bo do pewnego nie momentu... doliczył do końca komputer liczby No jak pi. ma doliczyć do końca, jak to tam jest nieskończoność tego? Jak ma doliczyć do No końca? No jak? No No bo- ale generalnie są takie hece i ja to pokazuję też studentom, że można dodać do siebie dużą liczbę jakąś, dodać małą liczbę i okazuje się, że żeśmy niczego nie dodali. To tak jak wyobraź sobie słonia na wadze cyfrowej i na tego słonia usiądzie, nie wiem, motyl, mucha. One nie mają zerowej wagi, ale Tak, na różnica wyświetlaczu jest niezauważalna. waga nie zauważy różnicy, więc też takie rzeczy dzieją się, jeżeli chodzi o komputer. Problemem jest też to, że komputer zazwyczaj liczy w systemie binarnym, znaczy na poziomie takim niskim liczy na poziomie w systemie binarnym, więc nie wszystkie liczby, które u nas mają, w sensie w systemie dziesiętnym, skończone rozwinięcie dziesiętne, mają skończone rozwinięcie binarne, na przykład 1/10, to piszemy 0,1, ale jeżeli chodzi o system binarny, to jest nieskończone rozwinięcie binarne, więc komputer też nie ma czegoś takiego jak 1/10. Zazwyczaj przechowuje sobie przybliżenie, no chyba, że w jakiś inny sposób zapiszemy sobie tą 1/10. Ale to potem powoduje powstawanie błędów? No tak, na przykład jeżeli w języku programowania C++, bez żadnych specjalistycznych bibliotek, doda się w pętli, doda się 10 razy do siebie 1/10, to nie wyjdzie 1. O, No wyjdzie jakaś tam coś blisko 1, ale niekoniecznie wyjdzie 1. ciekawe. Może być trochę więcej niż 1, trochę mniej Ale niż to 1. mogą z tego poważne problemy wyniknąć. Dlaczego trzeba mieć zawsze kontrolę? Trzeba rozumieć, w jaki sposób liczy komputer, w jaki sposób zapisuje liczby, jaką mamy dokładność, jakiej dokładności potrzebujemy i tak dalej, ale Wydaje mi się, że kiedyś słyszałem, może to od ciebie nawet, o jakichś problemach z rakietą. Chyba, że tam właśnie problem był z dokładnością liczenia przez komputer. były różne problemy. Jedna z misji Apollo był ten problem, że jeden z podwykonawców używał stóp, yardów i cali, a nie centymetrów i metrów i rakieta się rozwaliła, aczkolwiek były też błędy przepełnienia, czyli po prostu i też ginęli ludzie, też były takie katastrofy. Komputer sobie nie poradził. Wiesz co, bo to mi nasuwa taką myśl, że jeżeli myślimy o komputerze stworzonym przez człowieka, inteligentnego, a oczywiście no, komputer jest nieporównywalnie mniej skomplikowany niż człowiek, ale jest stworzony przez osobę inteligentną i teraz myślę sobie tak, ja jako człowiek jestem stworzony przez nieporównywalnie bardziej inteligentną osobę, Boga. I teraz tak jak komputer ma problem z liczeniem tych liczb, no właśnie różnego rodzaju, typu to 0,1, albo problem nieskończoności, czy pewnie jest cały szereg takich problemów, z którymi komputer sobie nie radzi, to czy to czasem nie jest podobnie z nami, kiedy my jako ludzie skończeni, ograniczeni, próbujemy wyobrazić sobie, czy próbujemy rozmawiać w ogóle na temat Boga. Że gdzieś zaczynamy się gubić, że następuje, jak to się nazywa, problem przepełnienia, tak? Że dane nam się nie składają i z tych 10 0,1 nie wychodzi nam 1. I potem zaczynamy się spierać na temat tego, nie, bo ty źle rozumiesz Boga, bo to należy rozumieć tak, a ktoś inny mówi, nie, moim zdaniem należy to rozumieć inaczej. Tak, ale zobacz z drugiej strony, tak, ale z drugiej strony ten świat jest światem skończonym. Ilość ziarenek piasku na Ziemi jest jakąś dużą, ogromną liczbą, ale skończoną. Ilość atomów na Ziemi jest jeszcze większą liczbą, ale to też jest liczba skończona, a jednak my mamy intuicję, co to takiego jest ta nieskończoność. Potrafimy sobie... No właśnie. I to od zarania wieków. Przecież te wszystkie piramidy, mumie i tak dalej, to też było celem do tego, żeby ludzi przygotować na to życie po śmierci, takie życie wieczne. Więc też Biblia mówi, że nawet wieczność Bóg włożył w serca człowieka. No właśnie, kaznodzieja Salomon mówi takie słowa. Więc my mamy takie pojęcie, co to jest nieskończoność, mimo takie intuicyjne, mimo że żyjemy w tym skończonym świecie, żyjemy.
No i nic dziwnego, że matematyka też próbuje to jakoś tak sformalizować, badać i robi to. Pamiętam, że kiedyś na jakichś takich zajęciach byłem i profesor prowadzący te zajęcia zapytał, czy widzicie jakieś przejawy nieskończoności albo wieczności. Chyba on w kontekście wieczności tak cytowałeś to zdanie, że nawet Bóg włożył wieczność w nasze serca. I pomyślałem sobie wtedy, chyba dostrzegam to wtedy, kiedy myślę o sobie i wydaje mi się, że ja cały czas jestem w tym samym wieku. Tak, ostatnio żeśmy w rodzinie o tym rozmawiali. No, patrzę tylko na moje ciało, że ono jakoś tak się trochę Bratowa zmienia. mówi, no ja się zatrzymałam na tym, że mam 33 lata. No. Parunastu lat ma 33 lata. Ciekawe, czy to jest świadectwem tego, że no właśnie, my jesteśmy wieczni? No ciekawe, może. Może. A widzisz jeszcze jakieś inne przejawy wieczności w naszym życiu? Nie chcemy umierać, nie? Chcemy Aha. jako ludzie na takim ziemskim życiu chcemy, żeby coś po nas zostało. Niektórzy sobie budowali jakieś pomniki, niektórzy tworzyli coś. Horacy zbudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu, mając na myśli swoją poezję. No i faktycznie w liceum ciągle się ją czyta. Gdzieś echa tej poezji się pojawiają w późniejszych utworach. Także ludzie dążą do tego, chcą, żeby i gdzieś tam pamięć o nich gdzieś tam nie była zapomniana ta pamięć o nich. Aha. Także też ta śmierć wydaje się taka nienaturalna w tym świecie, tak niepasująca do tego pięknego świata. Tak. Ja pamiętam jeden z takich teologów, który patrząc na życie i na wszystkie problemy związane z naszym życiem, umieraniem, cierpieniem, to on mówi coś takiego, że to nie jest nasz naturalny świat. To nie jest świat, do którego my jesteśmy stworzeni. To jest świat zdemonizowany, zepsuty, Tak. gnijący, upadający, rozpadający się, ale rzeczywistość, do której no właśnie my intuicyjnie czujemy, że jesteśmy stworzeni, jest zupełnie inny. Jest sprawiedliwym światem, dobrym światem, pełnym miłości, Tak, bezpieczeństwa tak, i tak dalej, i tak dalej. I to nam obiecują podczas kampanii wyborczej na przykład. No to wszystko, ten świat taki szczęśliwy, bezpieczny okej. i tak dalej. Tak. Kojarzy mi się trochę też z kampanią wyborczą. Tak, politycy obiecują, ale potem Tak, nie tak, dotrzymują tak. słowa, nie? Świat jest zepsuty, nie? No. Ojejku. Jeszcze wiesz co, jest jedna kwestia, o której pomyślałem sobie. Czy czasem, kiedy myślimy o nieskończoności, czy nieskończoność nie staje się, podobnie może jak wieczność, takim wytrychem do tego, żeby mówić o rzeczach, których nie rozumiemy? No właśnie nie wiem. Kiedyś mówiono w taki sposób, że Bóg jest taką zapchaj dziurą, w tym sensie, że jak nie rozumiemy jakieś zjawisko, a to pewnie Pan Bóg zrobił. Czy nieskończoność, widzisz jakieś takie momenty, kiedy my nadużywamy tego słowa nieskończoność, wieczność, tych takich pojęć niezrozumiałych, gdzieś uciekamy od poszukiwania prawdziwych odpowiedzi? Coś masz chyba na myśli. Tak, no. A ja nie umiem zgadnąć. Mam na myśli, byłem ciekawy, czy może tobie przyjdą do głowy jeszcze jakieś inne sytuacje. Chodzi mi o to, że zawsze zdumiewa mnie to, że na przykład, kilka lat temu byłem w pewnej stadniny z dzieciakami, no i pani tam zaczęła opowiadać o koniach i mówi, no bo wiecie, no bo to po milionach lat tutaj coś się wykształtowało. Chodziło Chyba już tam, miliardach, chyba, Tak. wiesz? może miliardach, nie wiem. Ale to są dla mnie liczby tak już niewyobrażalne, że dla mnie to już nie ma różnicy między milionem a miliardem lat. Bo Nie potrafię sobie tego ma wyobrazić. różnicy I zwykłego chodzi mi człowieka. o to, że gdzieś nawet słyszałem taki argument, że jeżeli postawilibyśmy małpę przy maszynie do pisania i pozwolili jej stukać w tą maszynę nieskończoną ilość razy, to ostatecznym efektem tego stukania w tą maszynę może być dzieło na przykład, nie wiem, Hamleta w pustyni, w puszczy, jakiekolwiek, ponieważ nieskończona ilość prób i błędów daje nam taką No, możliwość, z że... jednej strony tak, ale z drugiej strony zobacz, jakie grube jest to w pustyni, w puszczy, bo ten pan Tadeusz, bądź cokolwiek. Znana jest, jak wygląda rozwinięcie dziesiętne liczby pi do No właśnie.
nie wiem, tam miliardowy, ileś miliardów cyfr po przecinku. I tam można sobie znaleźć rzeczy typu, telefon do EGZE, można, No jest, właśnie. jest tam. 9 cyfr jest. Podobno na każdy numer telefonu można tam znaleźć, tak? No, Czy- pewnie czy nie ma to znajdą w się, ogóle jak w na tych, torze każdy? wiesz, no jak w tych 2 iluś tam miliardach nie ma, to może tam W kolejnych trylionach i miliardach tak będzie. dalej, Okej, dalej może no coś właśnie. tam będzie. Ale mimo wszystko to jest 9. Tak. To jest 9 cyfr, a to potrzeba właśnie miliarda rozwinięcia dziesiętnego, żeby to znaleźć. No to ile trzeba by tego rozwinięcia dziesiętnego, żeby tam znaleźć. Cyfry można przetłumaczyć na liczby. Kod ASCII nie ma problemu, więc można to potraktować, że gdzieś tam w rozwinięciu liczby pi, gdzieś tam faktycznie znajdzie się to w pustyni i w puszczy. No ale sorry, no jakie to jest prawdopodobieństwo i gdzie to będzie? No tak, ale jeżeli mamy do dyspozycji nieskończoną ilość prób, No tak, ale to już nie miliardy lat, nie tryliony, nie. To już jest takie niewyobrażalne, że... no i ciekawe, bo to, znaczy to mnie intryguje o tyle, że mam wrażenie, że kiedy patrzymy na życie, chyba nazwałbym to tak wprost, że widzimy efekt działania projektanta. Łatwiej uwierzyć w projektanta, niż uwierzyć, No że właśnie. to tam gdzieś tam przypadkiem. Zobacz, jaki złożony jest człowiek. Zobacz, jak długie jest DNA człowieka. Zobacz, jak ono jest skomplikowane, jak my jesteśmy tak precyzyjnie stworzeni. Ale tam są tylko 4 litery, tak? No, my mamy system dziesiętny. Komputer liczy w Ja systemie mówię o binarnym. DNA. A DNA jest w systemie czwórkowym zapisane. właśnie. Nie? Tak jakby 4 cyfry tam były tylko. I ono jest dość długie. I zobacz, jak to wszystko precyzyjnie działa. Myśmy kanarki mieli ostatnio. Kanarki miały młode. Zobacz, że kanarkowa wie, że ma zbudować gniazdo. I jak ma to gniazdo wyglądać? Tak. Wie, że trzeba jajka wysiadywać. Tak. Potrafi te pisklęta karmić. Skubana nie karmiła, jak się wylęgło pierwsze piskle, ale czekała, aż się drugie wylęgło i dopiero wtedy obydwoje karmiła. Żeby były tego samego wzrostu. Ciekawe. A nie, żeby jedno było jakieś tam starsze i większe. A te pisklęta rosną tak szybko, że niemalże z dnia na dzień są tak razy dwa na początku. Oj. Rosną w oczach. Oj. Mają 2-3 tygodnie, wychodzą z gniazda, mają miesiąc, one wyglądają jak już dorosłe kanarki. To jest niesamowite. No. Wszystko jest dopracowane i potrafią fruwać. Tylko im skrzydełka urosną, piórka i fruwają. Wiesz co, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, któremu właśnie podałem ten argument i mówię, że to jest tak nieprawdopodobne powstanie przez przypadek tego Tak, wszystkiego. bo to wszystko musi ze sobą, to nie, że jedna rzecz powstała przez No przypadek, właśnie. pióro albo piskle, albo to, że mama potrafi karmić pisklęta, to piskle jeszcze musi otworzyć dzioba i wziąć głowę do góry i ona wtedy tam wkłada to jedzenie. No to jest współpraca 2 osobników. To tak Tak. nie jest, że to tylko ona by chciała karmić, a piskle nie wie, co robić. Gdzieś słyszałem takie pojęcie nieredukowalna złożoność. To znaczy jest ileś elementów, które muszą zaistnieć Jednocześnie. I żeby wspólnie, i to miało współpracować sens ze sobą. i Tak jak cokolwiek- puzzle. Tak, no właśnie. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który zajmował się fizyką, chyba już zawodowo w pewnym momencie. I mówię mu właśnie o tym, że to jest tak nieprawdopodobne, że niektórzy to nawet porównują, no to wiesz, to tak jakbyś sobie wyobraził, że przeszedł huragan i w wyniku przejścia huraganu przez miasto powstał z tych wszystkich szczątek Boeing 400 ileś tam, czy jakikolwiek numer. I on mówi, no i co z tego? No ale tak się stało. I wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to nie jest kwestia racjonalnego tłumaczenia, że to jest prawie nieprawdopodobne. To jest kwestia przyjęcia gdzieś, chyba powiedziałem, w sercu pewnego założenia, pewnego aksjomatu, tak jak powiedziałaś. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć tego aksjomatu, to będzie stawał na głowie i mówił, no tak, ale jest możliwa milionowa albo nieskończona ilość prób, która, no widzisz, sprawdziła się. Nie chcę przyjąć założenia, że za naszym życiem, za naszą rzeczywistością. No matematyka stoi też ma projektant. pewien próg wejścia. Trzeba przyjąć te aksjomaty, trzeba przyjąć te bardzo takie bazowe założenia, że istnieje 0, istnieje 1, istnieje 2 i tak dalej. Że mamy z biologii naturalnych. Nie musimy uwierzyć, że są ułamki. Ułamki
definiuje się na podstawie tego, że uwierzyliśmy, że jest Tych 0, pierwszych 1, 2, założeń. 3, 4. Tak. Mhm. Tak samo liczby rzeczywiste. Je się też definiuje już na podstawie tego, co mamy. I tak samo jest z Bogiem. Jest taki próg wejścia. Trzeba uwierzyć, że Bóg jest i trzeba do Niego przyjść. Trzeba uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, umarł za nasze grzechy. Inaczej nie mamy możliwości sprawdzenia tego. I tak z matematyką jest. Przyjmujemy te aksjomaty, budujemy na nich tą całą matematykę i okazuje się, że ona działa. Newton wymyślił ten rachunek różniczkowo-całkowy, kiedy badał ruch planet wokół Słońca, ale okazuje się, że to samo narzędzie, ten rachunek różniczkowo-całkowy przydaje się na przykład w mechanice płynów, w budowie domów i w dużo różnych innych rzeczach się przydaje i działa. Liczba pi jest w geometrii, ale wykorzystywana jest również w statystyce i to nie dlatego, że matematycy tak chcieli. Ona po prostu tam jest. Znowu ta liczba pi. Chociaż w statystyce nie ma żadnej geometrii, żadnych okręgów. I ta matematyka działa i to jest niesamowite. I jak widzimy, że matematyka działa, bo założyliśmy, że jest 0, 1, 2, 3 i tak dalej, i widzimy, że ona działa, że ona sprawdza się w opisie tego świata, tak samo jest z Bogiem. Na początku musimy uwierzyć, że jest. Ale jak już do Niego przyjdziemy i widzimy, tak jak ja widziałam jako dziecko, że ten Bóg działa w życiu ludzi, że zmienia życie ludzi, że ludzie mają prawdziwy pokój, prawdziwą radość i relację z Bogiem i wiedzą, gdzie spędzą swoją wieczność, to nie ma się już do tego wątpliwości. Widać, że to działa. Tak jak ta matematyka działa do opisu świata, tak widać, że składa w jedną całość. tak, i że to działa. Im dłużej żyjesz z Bogiem, Mhm. chyba nie masz wątpliwości, że Bóg jest. Nie budzisz, a może jednak Boga nie ma. Nie ma czegoś takiego, bo doświadcza się Go na co dzień. Ciekawe, teraz sobie pomyślałem, znaczy przypomniało mi się takie zdanie, nie pamiętam kto je powiedział, może Newton. Odrobina wiedzy oddala od Boga, czy Pasteur? Nie, Może nie, ktoś z naszych słuchaczy będzie kojarzył. Odrobina wiedzy oddala Tak, od tak. Boga, ale duża Dużo jakaś wiedzy wiedzy znowu do przybliża. Niego przybliża. Mhm. Więc mam wrażenie, że kiedy uczciwie podchodzimy do nauki, to nie da się tego sprowadzić do takiego wniosku, że ja wierzę tylko w to, co widzę i to, co potrafię zmierzyć, zważyć, ponieważ kiedy zaczynamy analizować szczegóły, okazuje się, że ta rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, że jest rzeczywistość, której nie potrafimy opisać, rzeczywistość, w której jeżeli właśnie nie przyjmiemy tego, że istnieją takie elementy jak nieskończoność, może nawet jak zero, o którym nie rozmawialiśmy dzisiaj, ale to też jest tajemnicza Historia liczba. zera w matematyce jest naprawdę fascynująca. Tak. I okazuje się, że no, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż na oko nam się może wydawać. Tak, tak. Stąd chyba Mickiewicz tak powiedział, czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca Szkiełko i oko. Nie? Ja akurat jestem bardziej za szkiełkiem i okiem niż za jakimiś tam... Ale intuicja? Jeżeli chodzi o badanie świata, No, bo intuicja tak, też jest oczywiście. potrzebna, ale... No ale co, Pana Boga jesteś w stanie za pomocą szkiełka i oko zbadać? Chyba nie, ale No właśnie. wiesz, tak jak wiatr, nie widzisz tego wiatru, ale widzisz, co robi, widzisz efekty działania tego wiatru. Tak samo albo powietrza, no to też tak, no trzeba tam odpowiednio coś zrobić, żeby zobaczyć na przykład bąbelki powietrza w wodzie, a tak to powietrza nie widać. Tak samo z Bogiem, widzisz skutki Jego działania w życiu swoim, w życiu innych ludzi, ale tak matematycznie go nie zmierzysz. No właśnie. Tak. Pamiętam, chyba Michael Polanyi ukuł takie określenie tacit knowledge, czyli cicha wiedza albo ukryta wiedza. I jego teza była taka, że my wiemy dużo więcej niż potrafimy powiedzieć. Że istnieje pewna wiedza w nas, jakaś intuicyjna, której nie potrafimy ubrać w słowa, nie potrafimy jej nawet matematycznie opisać, ale jesteśmy przekonani, że tak jest. I myślę sobie, że chyba w takich kategoriach należy postrzegać istnienie Boga, chociaż pewne przejawy Jego istnienia dostrzegamy i dopiero potem, kiedy przyjmiemy to założenie, ten Bóg musi istnieć, to wtedy zaczyna nam się układać cała rzeczywistość. Tak. To nie tylko ta materialna. Tak, bo to chodzi o taką perspektywę. Trzeba przyjąć pewne założenia w życiu. Nie da się, tak jak matematyki nie ma bez aksjomatów, tak życia nie ma bez jakichś przyjętych założeń.
może to być założenie, że Bóg jest i ja go chcę szukać w swoim życiu. Może to być założenie, że Boga nie ma i na tym budować swoje życie. I ten fundament spowoduje, że to życie będzie inaczej wyglądać i dojdziemy do innych wniosków. I mówię, moim zdaniem to Bóg jest, ja na nim buduję swoje życie i to jest zupełnie co innego niż gdybym nie miała takiego fundamentu, wydaje mi się. Ja wiem, że Bóg jest, że jest ze mną, że troszczy się o mnie, że nie zostawi mnie, że On mnie kocha. I kiedy nawet dzieją się różne trudne sytuacje, to wiem, że On jest blisko i mogę się tego trzymać w moim życiu. Wiem, że to działa. Wiem, że nie wszystko, to nie jest tak, że wszystko jest przypadkiem. Nawet jeżeli ludzie uważają, że świat powstał przez przypadek, ale coś takiego jak na przykład matematyka, ona się nie zmienia przypadkiem. Że przypadkiem dzisiaj pi jest trochę większe, albo przypadkiem dzisiaj pi jest trochę mniejsze. Ono jest ciągle takie samo, to pi. Ono jakby się nie zmienia. I tak samo w życiu są pewne prawdy, które się nie zmieniają, na których ja mogę stać w życiu. Ciekawe byłoby przeanalizować historię przez pryzmat właśnie przyjęcia takiego albo innego założenia. Bóg istnieje albo Bóg nie istnieje. Ja ci przerwę, ale wiele tych właśnie Newton, Leibniz i tak dalej, to też byli Kepler, to byli ludzie wierzący. Tak. I dlatego oni też zajmowali się tą nauką i próbowali odkryć te prawa, bo wierzyli, że jest Bóg, który dał te prawa. Tak. Że to nie jest tak, że to tak po prostu tak wyszło i to tak jest, tylko są jakieś sztywne prawa, dzięki któremu to wszystko wygląda, ten świat tak, a nie inaczej. I oni je właśnie odkrywali. No, ciekawe. Dokończę to zdanie, które zacząłem, że ciekawe byłoby przejrzeć się historii, w jaki sposób wyglądało życie społeczeństw, które próbowano zbudować w oparciu o założenie, że Bóg nie istnieje. No komunistów masz, nie? Tak, no i myślę, że owoc był tragiczny. Z drugiej strony mamy też społeczeństwa, które tak zwany Christendom, czyli jakby królestwo chrześcijańskie powiedzmy, gdzie mamy cały szereg nadużyć, Nadużyć, tak. grzechów, zła, co też wymaga jakby oddzielnego komentarza, o którym pewnie już porozmawiamy kiedy indziej, może z jakimś historykiem. I To już nie ze mną. Tak, byłoby ciekawe. Asiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że to było bardzo ciekawe i pouczające. Czy na koniec jeszcze coś Ci chodzi po głowie, co byś chciała dodać? Nie wiem, na jaki temat? Coś, co by do naszego tematu byś chciała No dorzucić? nie wiem, zapraszam na studia na Politechnikę Gdańską. No właśnie. Czy można Cię gdzieś... Chociaż w tym roku już jest po rekrutacji, Okej. tej głównej, ale chyba jeszcze we wrześniu jakieś tam coś tam będzie. Okej. A czy gdzieś jakieś Twoje wykłady można znaleźć w internecie? Gdzieś jest coś można, przynajmniej jest. jeden Tap Talks, Opowiadam kiedy też mówiłaś o DNA. Opowiadam o tym, jak uczę studentów na Politechnice, na takiej konferencji o grywalizacji. O, Też okej. tam coś tam mówię i opowiadam o tym. Prawdopodobnie wklepując słowo Joanna Raczek. Się Znajdziemy znajdzie. coś Tak, takiego. znajdzie się. Dobra. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, koniecznie piszcie, komentujcie. Jeżeli z czym się nie zgadzacie, również napiszcie. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.